Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Nokię 2600 Classic. Jest to bardzo prosty telefon. Nawet ciekawie się prezentuje. Posiada on na bocznej ściance. Tutaj mamy wejście na kabel USB, na ładowarkę i na słuchawki 2,5, nie 3,5 jack. Na tylnej ściance widzimy aparat tego telefonu. Jest to zwykły aparat VGA oraz lusterko, dzięki któremu możemy sobie zrobić sami zdjęcie, lecz oczywiście ten aparat jest dość słabej jakości, by to w miarę wyglądało. Na samym dole widzimy tu otwory na nasz głośnik. Teraz sobie otworzymy. Po otwarciu klapki widzimy oryginalną baterię do tego telefonu, jest to BL4B. Sprawdzimy sobie pod nalepką e-mail, jakie mamy informacje odnośnie tego telefonu. U samej góry mamy markę, tu mamy model 2600 Classic. Widzimy, że telefon został wyprodukowany na Rumunii. Jak wspominałem wcześniej, telefony marki Nokia były również produkowane w Finlandii, w Niemczech, na Węgrzech i w Chinach. Na baterii widzimy pojemność. Pojemność jest to 700 mAh. Taka bateria spokojnie wytrzymywała kilka dni. Teraz już nie wytrzymuje, bo tu jest bateria stara, nieużywana, tylko w celach uruchomienia telefonu. Widzimy, że bateria była produkowana w Japonii. Teraz sobie sprawdzimy, jak to wszystko wygląda wewnątrz Nokii. Uruchomimy sobie ją. Ciekawą opcją jest w Nokiach to, że nie musimy mieć karty SIM, by telefon uruchomić i wejść w menu. Tu mamy menu ustawione troszkę inaczej. Przewrócimy sobie jest z powrotem widok menu na tabelę. Przejdziemy. O, jest. Tu widzimy podstawowe funkcje tego telefonu, jak ustawienia, media, organizator. Sobie wejdziemy. Telefon oczywiście posiada budzik, kalendarz, lista spraw, notatniki, kalkulator, minutnik, stoper. Telefon posiada oczywiście też galerię, nasze dźwięki. Sprawdzimy sobie oryginalne dźwięki tego telefonu, jakie wybrała nam Nokia. A tu mamy do SMS-a. Przejdziemy sobie dzwonki główne. Telefon jest dość głośny, niestety w tym przypadku mamy harczący głośnik i tego za bardzo nie słyszymy. Przejdziemy sobie dalej, sprawdzimy sobie naszą kamerę. Sprawdzimy sobie jej jakość. No jakość bardzo słaba, bo
Jest to tylko zwykłe VGA. Sprawdzimy sobie zdjęcie w powiększeniu jednokrotnym. O, widzimy, tak to mniej więcej wygląda. Ale jeśli chcemy zrobić coś na szybko, to na pewno taki aparacik zawsze coś tam zrobi. Teraz sobie wejdziemy kodem serwisowym, sprawdzimy rok produkcji tego telefonu. Gwiazdka, kratka, 4.0 kratka. Tu u samej góry mamy model telefonu i tu widzimy rok produkcji tego telefonu, jest to 2009 rok. Teraz sobie zrobimy demontaż i montaż tego telefonu. Pokażę Wam, jak w prosty sposób zrobić demontaż i montaż. Ściągamy sobie tylną klapkę. Następnie baterię. Teraz widzimy, że w tym przypadku telefon nie posiada tu żadnych śrubek, więc dobieramy się do naszej obudowy. Podwadzamy. Od środka do samej góry. I do samego dołu. Następnie robimy to z drugiej strony, ale jak nam wyskoczy, to jeszcze lepiej. I ta obudowa w bardzo prosty sposób nam wychodzi. Tu widzimy, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 śrubek do odkręcenia. Odkręcamy je śrubokrętem gwiazdkowym. Zostały nam jeszcze dwie śrubki do odkręcenia. Wyciągamy wszystkie. I podwadzamy cały naszą płytkę główną. W takim miejscu, by ją nie uszkodzić. Żeby nam spokojnie tutaj wszystko wyszło. O. Ramka nam wyszła, fajnie odskoczyła. Ramkę tutaj w tym miejscu odpinamy z tasiemki. Następnie tu mamy głośnik. Odłączamy do góry, tak? Tu jest, to jest prawdopodobnie wibracja. Później sobie sprawdzimy. Podwadzamy. Teraz z drugiej strony. Wszystko musi wyskoczyć z tych właśnie tutaj bolców. Są takie specjalne bolce, żebyście nie uszkodzili tych bolców, bo później innych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczysz pod spodem, pod filmem. Cześć.